Sandwich Harbor to piaszczysta zatoka na wybrzeżu Atlantyku, około 50 km na południe od Walvis Bay w zachodniej Namibii. Nie prowadzi tam żadna utwardzona droga, dojechać można jedynie po plaży lub schodzących na nią wydmach. Przed nami rozpościerają się piękne widoki, a sama jazda po plaży jest bardzo widowiskowa, ale prawdziwa przygoda zaczyna się oczywiście, gdy zjeżdżamy z płaskiej plaży i wjeżdżamy na wydmy. Z odpowiedniej odległości wydmy wydają się niewielkie, a kiedy patrzysz, jak wjeżdża na nie profesjonalista, sprawa wydaje się całkiem prosta. Jednak jak wiele rzeczy wykonywanych przez profesjonalistów, kiedy zaczynamy robić je sami, okazuje się, że wcale nie jest to takie proste. Wydmy naprawdę są wysokie i strome, a piasek bardzo zdradliwy. Do tego, chociaż nasze samochody oczywiście wyposażone były w napęd na 4 koła, mocny silnik, reduktor i blokadę dyferencjału, to jednak były dość ciężkie i przez to nawet niewielkie wydmy potrafiły się nam skutecznie przeciwstawić. Jednak oczywiście co 2 samochody, nawet 3 to nie jeden i tam gdzie 4 koła mieliły czasem piasek w miejscu, 8 kół zawsze dawało radę. Coraz piękniejsze widoki były na wyciągnięcie ręki, a w pewnym momencie jedzie się tu bardzo widowiskowym, wąziutkim przesmykiem pomiędzy ogromnymi, stromymi wydmami a huczącym Atlantykiem. Wspaniałe wrażenie, potęgowane jeszcze przez świadomość, że w końcówce trzeba na te wydmy wjechać. Na filmie z pewnością wygląda to ładnie, ale na żywo przejazd przez takie morze piasku był absolutnie spektakularnie przepiękny. Zupełnie epickie przeżycie. A ponieważ na wydmy wjeżdżaliśmy stopniowo, wjeżdżając na coraz wyższe ich partie, to jak w sumie wysoko wjechaliśmy, mogliśmy dobrze zobaczyć dopiero całkiem z góry. Kiedy wjechaliśmy i zaparkowaliśmy samochody tuż pod szczytem z jednej z najwyższych wydm i podeszliśmy już pieszo na samą jej górę. Patrząc w dół i wokół mogliśmy podziwiać nie tylko Sandwich Harbor, ale także malutkie samochody jadące gdzieś po plaży na dole. Huczący ocean z jednej strony i bezkresne morze piasku z drugiej, Sandwich Harbor to absolutnie niezwykłe miejsce. Sama zatoka Sandwich Harbor jest również bardzo ciekawym przełamaniem tego minimalistycznego, ale może nieco monotonnego krajobrazu wokół. A kiedy nacieszyliśmy się już widokami, przyszedł czas na powrót i okazało się, że jest on nie mniej ekscytujący. W drodze powrotnej zjechaliśmy bowiem nieco dalej od oceanu, by wjechać na jeszcze wyższe wydmy. Wjazdy bywały długie i naprawdę wymagające i nie na każdą wydmę udawało się wjechać za pierwszym razem, chociaż na każdą udawało się wjechać w końcu. Ale największą atrakcją okazały się nie podjazdy, a zjazdy. Zjazdy po stromej, zawietrznej stronie wydmy, tak zwanym slip face. Choć intuicyjnie oczywiste nam się zdawało, że na zjeździe raczej trudno utknąć i się zakopać, to jednak kiedy widzisz poprzedzający cię samochód znikający pod zupełnie nienaturalnym kątem za zaskakująco ostrą krawędzią wydmy, adrenalina naprawdę daje znać o sobie. Szczególnie kiedy dojeżdżasz nad krawędź takiej wydmy i zupełnie nie widzisz, dokąd jedziesz, ale wiesz, że po prostu musisz pozwolić samochodowi się przełamać w dół, a potem jakoś to będzie. Naprawdę niesamowite wrażenie i wszyscy w kabinie mocno się czegoś trzymają. Przeżycie fantastyczne, jakbyśmy wszyscy nagle znaleźli się na jakimś nieoczekiwanym rollercoasterze. Zdobyliśmy w ten sposób jeszcze kilka piaskowych szczytów i zjechaliśmy z kilku ekscytujących slipways, a do zaliczenia została nam ostatnia atrakcja dnia – sandboarding.
Sporo wcześniej rozmawialiśmy o tym, czy deski, na których będziemy zjeżdżać z wydm, będą przypominały raczej snowboard, czy raczej surfing. Rzeczywistość okazała się o wiele prostsza. To po prostu polaminowana z jednej strony dykta. Ale wrażenia z jazdy jak najbardziej ekscytujące, bo w najlepszych zjazdach rozpędzaliśmy się do naprawdę sporych prędkości. I pewnie siedzielibyśmy tu jeszcze godzinami, gdyby po zjeździe nie trzeba było samemu na pieszo podejść z powrotem na wydmę. A wchodzenie na wydmy naprawdę męczy znacznie bardziej niż by się mogło wydawać. Ale cóż, przyszedł czas na zakończenie także i tej zabawy i trzeba było powoli kierować się do domu. W dodatku, chociaż pora była ciągle dość wczesna, koło południa, to niedługo zaczynał się już przepływ, a wiadomo, w suchym piasku dawaliśmy sobie jakoś radę, ale w oceanie daleko byśmy nie ujechali. Wracaliśmy więc do Walvis Bay, na gorąco wspominając i żywo komentując przygody z tego dnia, a po drodze dodatkowe atrakcje zapewniła nam jeszcze miejscowa fauna. W okolicach zamieszkuje mnóstwo dostojnych, pięknych, kolorowych flamingów, ale także czaple, foki, no i gospodarze namibijskich pustyni, piękne oryksy. W sumie na pewno spodziewaliśmy się fajnego dnia, ale rzeczywistość absolutnie przerosła nasze oczekiwania. Wyjazd do Sandwich Harbor okazał się być przygodą do zapamiętania na całe życie.